Lekcja pod tytułem Jednostki monetarne, czyli po prostu pieniądze. Na pewno już się posługujesz pieniędzmi, jesteś w tym wieku, że masz z nimi do czynienia, ale taka lekcja jest i trzeba ją formalnie przerobić. Od razu zaznaczę, że ta lekcja jest dla uczniów, którzy jeszcze nie potrafią dodawać i odejmować pisemnie i co więcej nie znają jeszcze pojęcia ułamków dziesiętnych. To co prawda w 4. klasie jest, ale potem. Na końcu tej lekcji pokażę Ci, że warto się potem tego nauczyć, bo wszystkie te działania, które tutaj będę pokazywał, jak już się zna techniki dodawania i odejmowania pisemnego i pojęcia ułamków dziesiętnych, to jest to wszystko znacznie prostsze. No ale do rzeczy. Co tutaj będzie omawiane? Na początku Ci opowiem, przypomnę, jakie są jednostki monetarne. Później nauczymy się, jak zapisywać pieniądze. Okaże się, że jest kilka metod. Później, jak przeliczać grosze na złotówki, bo to jest ważne, dlatego że później przerobimy dodawanie i odejmowanie pieniędzy. Bez przeliczania groszy nie dalibyśmy rady. Ostatni temat z tych dzisiejszych to jest porównywanie pieniędzy. Bonusem, jaki tutaj widzisz po lewej stronie, to będą te działania pisemne, które mają Cię zachęcić do tego, żeby w następnych miesiącach dobrze się nauczyć działań pisemnych i ułamków dziesiętnych. Ta matematyka, jak się okazuje, bardzo się przydaje później w życiu codziennym. No a w życiu codziennym pieniędzy używamy niemalże bez ustanku. No ale do dzieła. Jednostki monetarne. Tutaj zdjęcia na początku groszy. Jak to zapisujemy? No oczywiście zaczynamy od najmniejszego nominału. No to jest 1 grosz. 1 GR się pisze. 2 grosze. 2 GR. 5 groszy. 5 GR. 10 groszy. 10 GR. Następnie 20 GR. 50 GR. I takie mamy monety, które pokazują nam, ile mamy groszy o nominałach groszowych. No a teraz monety większe, złotówki. 1 złotych. Zapisujemy to 1 ZEU. 2 złote. 2 ZEU. 5 złotych. 5 ZEU. I na tym kończą się monety. Nie ma większych monet. I prawdę mówiąc, przez wiele lat historii cywilizacji ludzie posługiwali się tylko monetami. Co więcej, one były zazwyczaj albo ze złota, albo ze srebra, albo z mieszaniny tych kruszców. W pewnym momencie doszli do wniosku, że trzeba sobie życie trochę uprościć tak naprawdę. Zamiast wozić powiedzmy worka złotych monet, to może to załatwić trochę prościej. Wtedy się zaczynają pojawiać banknoty, czyli papierowe pieniądze. Proszę bardzo, tu mamy polskie papierowe pieniądze, takie jakie obowiązują na chwilę, kiedy nagrywam ten film. Z tego co słyszałem, być może pojawi się banknot 1000 złotowy, no ale w tej chwili go jeszcze nie ma. Co więcej, widzisz, że na tych wzorcach, na tych zdjęciach banknotów jest napisane na czerwono specimen. To są wymogi Narodowego Banku Polskiego, że jeżeli się w prezentacji wideo pokazuje banknoty, no to trzeba coś takiego napisać. Na prawdziwych banknotach oczywiście tego napisu nie ma. No i od lewej, co my tu mamy? Banknot 10 zł. 10 ZEU. Dalej 20 zł. 50 zł. 100 zł. Już całkiem sporo. Jeszcze więcej, 200 zł. No to już jest dużo. No i bardzo dużo, 500 zł. Takie oto mamy banknoty. Czyli mamy zestaw monet grosze, następnie monety złote i banknoty złote. Jaka jest zależność między złotymi a groszami? No bardzo prosta. 1 złotych to jest 100 groszy. Trzeba o tym pamiętać, bo za chwilę właśnie przejdziemy do tego, jak przeliczać grosze na złotówki, żeby móc później rachować. No to przechodzimy sobie do drugiej części. Zapisywanie pieniędzy. Powiedziałem, że tu już przeliczanie. Pardon, najpierw o zapisywaniu pieniędzy, bo jest, jak wspomniałem ze 2 minuty temu, kilka sposobów zapisywania pieniędzy. Sposób pierwszy. 100,
105 zł, powiedzmy mam, i 46 groszy. To jest najbardziej naturalny sposób. Czyli najpierw podaję, ile mam złotówek, a następnie ile mam groszy. Ale okazuje się, że w naszej codzienności, czy to w sklepie jak pójdziesz, czy na przykład w sklepie internetowym, możesz się spotkać jeszcze z innymi zapisami. Na przykład często w internecie jest taki zapis. Na tą samą kwotę 105, piszą teraz ZEU, a nad tym piszą 46. W ten sposób widzimy czasami, wezmę to w ramki, w ten sposób widzimy podaną cenę. Czyli jest 105 zł, 46 groszy. Jest jeszcze trzeci sposób, żeby było śmieszniej. Proszę bardzo. 105 przecinek. To jest taki, ten kulfon to jest przecinek, jakby ktoś nie miał wątpliwości. 46 i tutaj się pisze ZEU. Zobacz, że w tym drugim i tym trzecim przypadku w ogóle nikt nie pisze GR, prawda? Tylko to są dwa sposoby na skrócony zapis. Za każdym razem w tych trzech przypadkach pokazuje tą samą kwotę. 105 zł 46 groszy. Ta jest taka, powiedziałbym, najbardziej pełna, poprawna, ale ta też jest poprawna i ta też jest poprawna, tylko to są dwie inne formy. Ta trzecia, ta tutaj, to już jest właśnie taka forma, która bardzo się przydaje, jak już się zna sposoby dodawania pisemnego i co więcej z ułamkami dziesiętnymi. No dobra, czyli z takimi trzema formami podawania na przykład cen możesz się spotkać, albo w momencie, kiedy ktoś chce powiedzieć, ile ma pieniędzy, albo ile to kosztuje, no to właśnie na te trzy sposoby. Być może są i inne, ale w tym momencie po prostu ich nie pamiętam. Przejdźmy zatem teraz do trzeciej części, czyli przeliczanie groszy na złote. Ile mam pieniędzy, jednym słowem? Rozbiła się świnka skarbonka. Nie wiem, czy w ogóle teraz jeszcze coś takiego istnieje, ale kiedyś były takie porcelanowe świnki, gdzie się wrzucało różne monety. No i w pewnym momencie, bo to było nieotwieralne, trzeba było świnkę rozbić, no i wysypywały się monety. No i teraz policzmy, ile tego jest. Zawsze nas interesuje tak naprawdę, ile mam złotych pieniędzy, to znaczy ile mam złotych. A tu nagle się wysypują też grosze. No to trzeba to towarzystwo dodać. Zacznę od największych nominałów. Proszę bardzo. Czyli mam tak. 50 groszy. Dodać 50 groszy. Dodać 50 groszy. Teraz co tam jest dalej? Dwie 20-groszówki. 20 groszy dodać. Dodać 20 groszy. To nie koniec. Teraz dwie 10-groszówki dodać. Przejdę do nowego wiersza. 10 groszy, dodać 10 groszy. Teraz jest 5-groszówka, dodać 5 groszy i dwie 2-groszówki, dodać 2 grosze, dodać 2 grosze. No policzmy to sobie. No trzeba to zrobić w pamięci, no bo jeszcze nie umiemy robić tego w słupkach, czyli pisemnie. No to jedziemy. Po kolei zmienię sobie kolor. 50, dodać 50, dodać 50. W pamięci to już mam 150. Super. Teraz dodaję do tego 20, to już takie kolejne kroki. To już mam 170 groszy. Kolejne 20, już mam 190 groszy. Teraz dodaję 10, to już mam 200 groszy. Kolejne 10, już mam 210 groszy. Teraz dodaję 5 groszy, to już mam 215, ale tego jest. Dodaję 2 grosze, czyli mam 217 i jeszcze 2, to mam 219 groszy. Ekstra. No to teraz zapiszmy to, czyli mamy 219 groszy. I teraz najważniejsze. Jak to zamienić na złotówki i grosze? Otóż zawsze odmierzasz sobie od prawej dwie cyfry. Proszę bardzo, odmierzam dwie cyfry. Te dwie cyfry to są grosze. Czyli wpisuję 19 groszy. Wszystko, co na lewo, to są złotówki. Czyli 2 złote. O, taka jest granica. Tu jest granica.
Pierwsze dwie cyfry od prawej to są grosze. Wszystko, co jest na lewo, to już są złotówki. Ekstra. Spróbujmy to jeszcze raz. Proszę bardzo, tutaj mam o takie przykłady. Odkreślę je, żeby nam się tutaj nie myliło. O, to jeszcze te dwa przykłady teraz sobie tutaj zróbmy. Znowu na żółto. Czyli odkreślam od lewej strony dwie cyfry. Czyli mam 45 groszy. Na lewo od żółtego mam 12, czyli 12 złotych. Czyli 1245 groszy to jest 12 zł i 45 groszy. Ekstra. No i ostatni przykład. Odkreślam dwie cyfry. To znaczy, że mam 42 grosze. Na lewo od dwóch jest 8, czyli mam 8 złotych. Prosta zasada, prawda? Czyli sumujemy sobie grosze. Dwie cyfry od prawej mówią nam, ile mamy groszy, a pozostałe to, co jest po lewej stronie, no to ile mam złotówek. Jak to już umiemy, no bo to było istotne, no to teraz się możemy wziąć za dodawanie pieniążków. Na przykład, ile zapłacę za zakupy, prawda? Widzę dwie ceny. Jak widzisz, ja pokazuję to w tej formie takiej, powiedziałbym, szkolnej. Nie tej takiej internetowej czy sklepowej, tylko w tej takiej formie, gdzie jest to rozbite na złoty i grosze. No bo mówiąc szczerze, w Twoich zadaniach, jeśli będziesz coś musiała robić, to tak to będzie zapisane. Dlatego i tutaj tak to ćwiczymy. Dwie ceny na jakieś dwa towary. 15 zł 40 groszy kosztuje jeden, drugi 5 zł 20 groszy. No to trzeba to dodać. Jak to się robi? Po pierwsze dodajemy sobie złotówki. Dodajemy złotówki. Czyli mam 15 dodać 5. Ile to jest? No w pamięci 20 zł. Nie było trudno. Teraz dodajemy grosze. Ups, nie o to mi chodziło. To masterek się miał wziąć. 40 groszy dodać 20. 40 dodać 20, no to jest 60 groszy. I to jest wynik naszego dodawania. Czyli dodajesz złotówki, dodajesz grosze i już wiesz, ile to jest razem. Ale to był banalny przykład. Bo bardzo ładnie się to tutaj pozapisywało. Co więcej, dobrałem takie liczby, że to fajnie poszło w pamięci. Popatrzmy dalej, co tu się szykuje. O, tu już będzie gorzej. No ale schemat zachowania jest ten sam. Czyli na początku dodaję złotówki. 7 dodać 6. Ileż to jest? No nadal 13, czyli mamy 13 złotych. Ok. Teraz dodam grosze. 40 dodać 85. 40 dodać 85 to jest 125 groszy. O, i teraz nam się przydaje ta umiejętność zamiany groszy na złotówki. No bo pamiętamy, jak mamy groszy więcej niż 99, czyli zapis co najmniej trzycyfrowy, to pierwsze od prawej dwie cyfry to są grosze. Określają liczbę groszy, a to co na lewo to są złotówki. Czyli tu mamy taką sytuację. Rozrzucę to. Te 13 złotych dodać. Tu mamy po lewej od żółtego 1 złotych, no i dodać 25 groszy. Dodajemy do siebie złotówki, czyli mamy 14 złotych, no i grosze już są bez zmian 25 groszy. Czy coś tu jeszcze przyszykowałem u dołu? A tak, jeszcze jeden przykład. A no właśnie taki, powiedziałem, bardziej z życia wzięty. 3 różne ceny. Jedna to są pełne złotówki bez groszy. Po środku mamy 6 zł 40 groszy, a po prawej sama jakaś cena. Czego to może być cena? Tylko 85 groszy. Nie mam pojęcia. Coś bardzo, bardzo taniego. No to dodajemy. Ups. Najpierw złotówki. Tutaj po prawej nie ma. To są tylko grosze. No to jedziemy. 10 dodać 6. No to mamy 16 złotych. Dodać. Teraz grosze. Po lewej nie ma, tu są grosze. Fiku miku, to miał być lomaster. Tu są grosze i tu są grosze. Czyli 40 dodać 85, o znowu 125 wyszło. 125 groszy. I
I podobnie jak poprzednio, ponieważ mamy groszy liczbę co najmniej trzycyfrową, no to trzeba to zamienić. Dwie pierwsze od prawej to są grosze, to co na lewo to złotówki. Czyli ostatecznie mamy coś takiego. 16 złotych dodać z tego wszystkiego 1 złotych, no i dodać 25 groszy. 16 dodać 1, ale brzydka szóstka, już ją poprawiam. To jest 17 złotych i 25 groszy. Tak oto dodajemy sobie pieniążki. Odejmowanie. Tu będzie trochę gorzej. Chociaż czy ja wiem. Odejmowanie pieniędzy. Najpierw opowiemy sobie, jak to robić, a później, no bo to zazwyczaj to odejmowanie to jest ile dostanę reszty, jak mam ileś pieniędzy, coś ileś kosztuje, ile mi zostanie, prawda? No to trzeba to też umieć. No to przećwiczmy to sobie, jak to zrobimy. Jest kilka sposobów. Jeżeli się nie umie odejmować pisemnie, od razu powiem, ale tego jeszcze nie potrafisz. Jest kilka, są co najmniej ze 3 sposoby, jak tu się zachować. Pokażę ten, który wydaje mi się, że będzie taki najprostszy do zapamiętania. Musimy od 5 zł i 20 groszy odjąć 2 zł i 40 groszy. Jak postępujemy? Najpierw patrzymy na złotówki i odejmujemy je od siebie. Czyli 5 odjąć 2. 3. No to piszę sobie 3 złote. No, grosze na razie przepisuję. 20 groszy minus. Ta złotówka już nie wchodzi do gry, bo została ujęta w odejmowaniu. Zostaje tylko minus 40 groszy. Ktoś powie, no to fajnie, no to teraz zacznij, to miał być flamaster, odejmować od groszy grosze. Niby można. Gdyby tu było odjąć 10 groszy, to bym tak zrobił. I wtedy nie byłoby problemu. Natomiast tutaj mam 20 odjąć 40. Od mniejszej muszę odjąć większą. Co się wtedy robi? Otóż to 3 złote zamieniamy na 2 złote plus 1 złotych, prawda? Bo 2 plus 1 to jest 3. No i zostaje te 20 groszy. Co to jest 1 złoty? To jest te 2 złote przepisuję plus złote. Jak to nieładnie mi się napisało. Przepraszam, ja to wymarzę, jeszcze raz napiszę, bo sztuka cierpi. 2 złote plus i ta 1 złotówka to jest przecież 100 groszy. Czyli 100 groszy plus 20 groszy. Razem 120 groszy. Czyli cały ten napis, ten możemy zapisać następująco. 2 złote plus, no może już tu bez plusa, tylko tu już będzie po prostu napis. 2 złote 120 groszy. No i teraz wracamy do naszego problemu, czyli odejmij od tego 40 groszy. No i jesteśmy w domu, bo teraz już możemy się zająć odejmowaniem, normalnym odejmowaniem groszy, no bo liczba po lewej stronie jest większa od tej po prawej. Możemy spokojnie odejmować. No to odejmujemy. 2 złote przepisuję. 120 odjąć 40 to jest 80 groszy. I to jest nasz ostateczny wynik. Czyli widzisz, trik polega tutaj tak naprawdę na tym, co tutaj zrobiłem. Czyli rozbiłem 3 złote na 2 plus 1. To zawsze się rozbija na coś plus 1. No to plus 1 nam jest potrzebne, bo to plus 1 zamieniamy na 100 groszy. Dodajemy do tych groszy, które już były i wtedy możemy sobie odejmować, wykonać sobie to odejmowanie. I już możemy ładnie z tym dalej pracować. Popatrzmy, czy ja tu jeszcze przyszykowałem jakiś
przykład, a jakże? O, proszę bardzo, taki bardziej powiedziałbym nawet z życia wzięty. Mam powiedzmy banknot 100 zł, coś kosztuje 54,80. Ile dostanę resztę? No to zgodnie z tym samym, co u góry, zaczynamy. Najpierw interesują mnie złotówki, odejmę złotówki. 100 odjąć 54, no to jest 46 złotych. Jeszcze do odjęcia zostało mi 80 groszy. To zgodnie z tym, co opowiedziałem, te 46 zł rozbijam na 46 zł plus 1 złotówka i od tego muszę odjąć 80 groszy. A to jest 46 zł i 100 groszy, no bo 1 złotówka to 100 groszy i od tego muszę odjąć 80 groszy. Teraz już grosze są odejmowalne, tak bym to może nie najmądrzej nazwał, ale wiadomo o co chodzi. Ups. A więc wynik jest taki, 46 złotych i teraz odejmuję żółte od żółtego, 100 odjąć 80 to jest 20 groszy. I to jest nasz ostateczny wynik odejmowania. Znowu skorzystałem z tego triku tutaj. Rozbicie. Aha, ale ładny zrobiłem błąd, popatrz. Ach, karamba, bo to nie 46, jak tak można? 45, zaraz ktoś mi w komentarzu zarzuci. Co pan robi? 46 się rozbija na 45 plus 1, 45. No, alleluja, na szczęście w ostatniej chwili się uchroniłem od kompromitacji. Ale po drodze było trochę śmiechu. Czyli reasumując, znowu skorzystałem z tego, że liczbę złotych zamieniam na mniejszą o 1 i tą jedynkę zamieniam na 100 groszy i dzięki temu już mogę odejmować. Czy mam tu jeszcze jakiś przykład? Popatrzę na dół. Nie, czyli to koniec. No to teraz porównywanie pieniędzy. To brązowe to jest misiek, jakby się ktoś pytał. To są moje zdolności rysunkowe, więc mamy misie 2 w ofercie, powiedzmy internetowej w 2 sklepach. I widzimy ceny. Ten po lewej 74 zł 25 groszy, ten po prawej 72 zł 85 groszy. Czyli porównywanie, co jest droższe. Zawsze na początku patrzymy na złotówki. Ten po lewej 74, ten po prawej 72. 74 jest większy od 72, więc już nawet na grosze nie patrzymy. Misiek po lewej kosztuje więcej od miśka po prawej. Więc na początku złotówki decydują. Jeżeli złotówki są takie same, no to wtedy, na przykład gdyby była taka sytuacja, 72 zł 48 groszy, tutaj 72 zł 56 groszy. Porównuję złotówki, wychodzi tyle samo. Aha, czyli złotówki nie zdecydowały. To teraz dopiero porównuję grosze. I tym razem po prawej jest więcej. 56 jest więcej od 48, więc to byłby wynik odwrotny. Gdyby były takie ceny jak w tym wymyślonym przed chwilą przykładzie, tym na czarno, no to wtedy misiek po prawej byłby droższy. Czyli najpierw patrzysz na złotówki. Jeżeli one rozstrzygają, kto jest droższy, to dalej już na grosze możesz nie patrzeć. Popatrzmy sobie dalej. O, to jest ciekawe, bo w sklepach często się stosuje różne miary. Otóż powiedzmy, że to jest serek. Te prostokąty to są paczki z serkiem. Tylko ten po lewej jest podana cena za kilogram, a ten po prawej jest podana cena za 100 gram. To czasami się, mówiąc szczerze, robi specjalnie, żeby tak ukryć na przykład podwyżkę cen. Kiedyś podawali za kilogram, a teraz podają za 100 i komuś się wydaje, że o, taniej. Nieprawda, to jest trik. No dobrze, ale jak porównać takie ceny? No bo czasami będziesz musiała coś takiego zrobić. No to trzeba pamiętać, czego szkoła już nauczyła, tak, bo to jest temat przed pieniędzmi. Jak to ma się do siebie? 1 kg i 100 gram.
Przypomnijmy sobie. 1 kg to jest 1000 gram. Czyli tych paczek po prawej stronie jest 10 razy, znaczy taka paczka po prawej stronie waży 10 razy mniej. Innymi słowy, gdybym chciał kupić kilogram serka, niech to będzie serek A to będzie serek B, to tego serka B, żeby osiągnąć kilogram, musiałbym kupić razy 10 paczek, żeby mieć kilogram. A serka A kupuję po prostu jedną paczkę, bo ona ma kilogram już na dzień dobry. To trzeba pamiętać, żeby porównać ceny. No to teraz, skoro już wiemy to, się wycofam z tych wszystkich dodatkowych napisów, albo może i ładnie gumeczką wymarzę. Benz. Skoro już to wiem, no to teraz jak porównam cenę? Muszę porównywać cenę dla kilograma, żeby użyć tej samej jednostki miary. Po lewej stronie wiem, że kilogram kosztuje 54 zł, a po prawej ile kosztuje kilogram? 10 razy ta cena. Tą cenę muszę pomnożyć przez 10. Jak mnożymy? No bardzo prosto, po prostu mnożymy 7 zł 20 groszy razy 10. Rozpiszemy to sobie. 7 zł 20 groszy razy 10. Jak postępuję? Mnożę złote przez 10, mnożę grosze przez 10 i zobaczymy, co nam wyjdzie. 7 razy 10 to jest 70 zł. 20 razy 10 to jest 200 groszy. My już wiemy, 200 groszy, te dwie cyfry to są grosze, ta określa nam, ile jest złote. Są 2 złote, czyli w sumie jest 72 złote. No to kto jest tańszy? Który serek? A czy B? A za kilogram kosztuje 54 zł. B za kilogram kosztuje 72 zł. No widać, że A jest radykalnie tańszy, prawda? Więc zwracaj uwagę na takie niuanse, bym powiedział. Za co jest ta cena? Za co? Tu za kilogram po lewej, a po prawej za 100 gram. Na to trzeba brać poprawkę. Być czujnym trochę, mówiąc szczerze. Jeszcze jeden przykład. O, tutaj. Kto ma więcej? Znowu, dwie świnki skarbonki się rozwaliły i na oko ten po prawej ma więcej, bo więcej się wysypało, prawda? Ale to nie o to chodzi. Trzeba po prostu dodać te pieniądze do siebie i policzyć. Mniej liczenia jest po lewej, więc dodajemy. Mamy banknot 50 zł. Dodać moneta 5 zł. I dodać 3 monety po 10 groszy, czyli dodać 10 groszy, dodać 10 groszy i dodać 10 groszy. No to dodajemy złotówki do siebie. 50 dodać 5 to już mamy 55 złotych. Grosze do siebie 10 dodać 10 to jest 30 groszy, czyli po lewej stronie wysypało się 55 zł 30 groszy. Po prawej więcej liczenia. 3 banknoty po 10 zł. Rozpiszę to, choć można by to w pamięci zrobić, ale już tak jak do tej pory będę to rozpisywał, a zrobimy to sobie na niebiesko. Czyli mamy tak. 10 zł, dodać 10 zł, dodać 10 zł. Banknoty. Teraz monety. 3 5-złotówki. To w następnym wierszu to zrobię. 5 zł, dodać 5 zł i dodać 5 zł. 3 2-złotówki. Troszkę to przesunę do góry. 2 zł, dodać 2 zł, dodać 2 zł. Oczywiście można by w pamięci to porobić, ale już będę jechał tak samo jak do tej pory. Oj, 2 20-groszówki, czyli 20 groszy, dodać 20 groszy. No to liczymy. 10 dodać 10 dodać 10 to już jest 30. Ten kawałek to już jest 30 zł. Dodać 5, dodać 5, dodać 5 to już jest 45 zł. 47 zł. 49 zł.
51 zł. Czyli już mamy 51 zł. I teraz 20 groszy dodać 20 groszy to jest 40 groszy. No i popatrz, jaki mamy wynik. Po lewej stronie było 55 zł 30 groszy, po prawej ostatecznie mamy 51 zł 40 groszy. Kto ma więcej pieniędzy? No ten po lewej. Mimo że wysypało mu się mniej ze skarbonki albo z portfela, to tak naprawdę trzeba patrzeć, jaka jest suma tych nominałów, jakie mamy na monetach i na banknotach, a nie ile ich jest. Kto ma więcej monet lub banknotów, papierków, to niekoniecznie wygrywa. Jak matematyka nam tutaj pokazała. Dobra. No i teraz w zasadzie dla czwartoklasisty to jest koniec, ale radzę popatrzeć, bo jeszcze działania pisemne, czyli po co się tego uczymy, bo za chwilę będziesz się uczyć działań pisemnych, a później ułamków dziesiętnych w 4. klasie. Żmudnie żeśmy sobie dodawali, na przykład taki przykład jak tutaj mamy, dodając złotówki, później dodając grosze do siebie i trzeba było grosze na złotówki zamienić, znowu to do siebie dodać. A teraz popatrz. Już nie będę mówił, jak to robię, tylko po prostu to zrobię, żeby cię zachęcić. Zapiszę te kwoty w postaci liczb z ułamkami dziesiętnymi. Czyli mam tak. 50,80. I teraz ta po prawej 8,65. I teraz dokonam dodawania, tylko że pisemnego, tak zwanym słupku. 50, 80, 8,65. Znak dodawania, kreseczka i dodaję od prawej 0 dodać 5, 5. 8 dodać 6, 14. Tu jedynka, tu czwórka. Przecinek przepisuję. I teraz tutaj dodaję. 1 dodać 0 to jest 0, dodać 8 to już, 1 dodać 0 to jest 1, dodać 8 to jest 9, piątka dodaję do nic, jest 5. Proszę, jak szybko. Jeszcze tutaj było dużo gadania z mojej strony. Warto się, jak widać, nauczyć dodawania pisemnego. Nie zawsze będziecie mieli kalkulator przy sobie. Ktoś powie, smartfon noszę i tam mam kalkulator. No niby tak. Ale warto jednak wiedzieć, jak to działa, żeby być mądrzejszym od kalkulatora, zwłaszcza jak się zepsuje. A psują się. Widziałem taki dziwny przypadek. Przykład odejmowania. 50 od razu to zapiszę. Przecinek 00, no bo taka jest prawda. 15,45. Znak odejmowania. Tu jest ciekawiej. Co ja robię? Robię tak zwaną pożyczkę. Nie uczę go teraz tego, tylko pokazuję w akcji. Tego będę uczył na odpowiednich lekcjach. One już są na YouTubie. Tu się robi 4. Tu się robi 9. Tu się robi 9. Tu się robi 1. Czyli mamy, weźmy sobie inny kolor. Od 10 odejmij 5. Jest 5. Od 9 odejmij 4. Jest 5. Przecinek przepisuję. Od 9 odejmij 5. Jest 4. Tu powiedziałem 5, a wpisałem prawidłowo. Ok, nie pomyliłem się jak na razie. No i teraz tutaj piątka przekreślona jest 4. 4 odjąć 1 jest 3. I to jest wynik. O wiele prościej, pod warunkiem, że się umie odejmować pisemnie. No chyba, że ktoś lubi używać kalkulatora, no to wtedy z tym się musi też męczyć, bo trzeba klikać w guziczki albo tapać na ekranie. Dobra, ale to było, że tak powiem, bonusowo. Tak naprawdę na tym etapie to działamy jeszcze bez działania pisemnego, bez ułamków dziesiętnych, więc trzeba przede wszystkim nauczyć się przeliczać grosze na złotówki, a reszta już, jak sądzę, jest rzeczą prostą. To koniec tej lekcji i to wszystko.